Cześć, dzień dobry. Witam Was ponownie w studiu alumnowym. Dzisiaj będę miała okazję porozmawiać ze sobą niezwykłą, o bogatej historii zawodowej, alumnem, który pracował w największych globalnych korporacjach doradczych i finansowych, a obecnie jest przedsiębiorcą, inwestorem. Założył swój własny startup i to w tak niełatwym obszarze jak medtech. Rafał Nowakowski, bo o nim mówimy. Witam Cię, Rafał, w naszym studiu. Dziękuję za zaproszenie przede Dziękuję. wszystkim. Jest mi bardzo miło i tu się zwracam do alumnów jako naszych widzów. Zapraszam Was do tej w swoim imieniu, ponieważ jest to biznes ideowy, który ma też zmienić sytuację, poważną sytuację dotyczącą służby zdrowia w Polsce do wysłuchania i ewentualnie kontaktów ze mną w późniejszym okresie w tej sprawie. Zapraszam Was do współuczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Zdecydowanie tak, a trochę więcej zaraz rozwiniemy, bo jest to faktycznie to, co Ty, Rafał, robisz, to jest biznes ideowy, można powiedzieć. Ale zanim tam pójdziemy, chciałam się trochę cofnąć. Lata 90. XX wieku, kiedy w Polsce zaczyna się kapitalizm, raczkuje profesjonalne doradztwo i w ogóle profesjonalne, można powiedzieć, podejście do biznesu. Do Polski wchodzą globalne korporacje i Ty zaczynasz pracę w Pricewaterhouse, czyli obecnie PwC. Chciałam Cię zapytać, jak wspominasz ten okres? Ja wiem, bo trochę rozmawialiśmy, że moglibyśmy z tego zrobić wywiad rzekę o samych tych wspomnieniach. Natomiast chciałam Cię zapytać o takie rzeczy, które najbardziej pamiętasz. Może też te, które się najbardziej różnią z dzisiejszymi czasami. Dzięki za to pytanie. Ja bym się chciał chyba bardziej zwrócić do trochę młodszych ode mnie współpracowników, kolegów, koleżanek, ponieważ ci starsi to pewnie pamiętają. Na pewno ważna sprawa to jest, jak ta sytuacja w ogóle wyglądała, jakie to były czasy. To był rok 92. Ja byłem jednym z pierwszych chyba 10 Polaków, którzy dostali kontrakt w PW. No to było dosłownie chwilę po tak zwanej transformacji, czy też upadku komunizmu. Oczywiście byliśmy zupełnie w innej sytuacji. Dam tylko takich prostych kilka haseł, żeby może młodszym trochę zobrazować sytuację, jaka była. Po pierwsze, w Polsce mało kto mówił po angielsku, jeżeli chodzi o przeciętnego Polaka. Po drugie, była gospodarka centralnie planowana, administracyjnie zarządzana. Wchodziły dopiero pierwsze firmy zagraniczne. Pricewaterhouse, PwC obecny był jedną z pierwszych. Było z 10 tak naprawdę marek dużych, które w tym momencie miały tutaj jakieś swoje lokalizacje. Przeważnie pracowali ludzie z zagranicy na tych wyższych stanowiskach. To nie było telefonii komórkowej dla młodszych, powiem, nie było internetu. To po prostu był drugi świat troszeczkę i infrastruktura biznesowa, jakbyśmy dzisiaj to nazwali, nie istniała. Także prawodawstwo było z poprzedniego systemu. Operowaliśmy w takich warunkach, bym powiedział, poligonowych bardzo mocno i tworzyło się to wszystko właśnie w naszych czasach. Myślę, że ważne rzeczy inne niż są dzisiaj. Myślę, że dzisiaj jest łatwiej w pewnym sensie się rozwijać młodym ludziom profesjonalnie. To były takie, że wiedza tajemna, jak to ładnie nazywaliśmy, czyli wiedza biznesowa, teoretyczna i praktyczna była tylko w firmach. Nie było możliwości uczenia się spoza bycia pracownikiem takiej firmy. W związku z tym oczywiście było bardzo dużo chętnych na takie stanowiska w firmach globalnych i tam była możliwość uczenia się. To chyba jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że my byliśmy pierwszą generacją, że tak powiem, w nowym systemie, co oczywiście dało nam ekspozycję na pracę z bardzo wysokim szczeblem zarządu po stronie klienta, właściwie z zarządami. Ja miałem wtedy 26 lat, no i rozmawialiśmy z zarządami, ponieważ te zarządy były nieprzygotowane do nowych czasów, no i słuchały nas, my mieliśmy pewną wiedzę, oczywiście to było dla nas dość stresujące, natomiast powodowało bardzo turbo naładowanie akumulatorów profesjonalnych, edukacyjnych, szybki rozwój. Ja myślę, że to jest okres, w którym ludzie, którzy później dalej poszli do banków, do funduszy, obecnie są prezesami i tak dalej, nabyli tak zwanej narzędziowni, byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli kompetencji, toolkitu, jak to się brzydko mówi po angielsku, gdzie można by było się poruszać w biznesie. I jedna jeszcze na koniec ważna rzecz, myślę, że to były czasy multidyscyplinarne, uniwersalne, ponieważ rynek był bardzo płytki, robiło się bardzo wiele rzeczy, nie było ograniczeń regulacyjnych co do na przykład robienia transakcji w PW,
Dzisiaj to są kwestie konfliktów audytorskich, to wszystko na pewno znamy. Natomiast my byliśmy bardzo, bardzo tutaj wolni w kwestiach działania na rynku. Jeżeli był klient, przynajmniej to byli duzi zagraniczni klienci, to robiliśmy cokolwiek było do zrobienia i to spowodowało bardzo dużą szerokość doświadczenia, szerokość bym powiedział. Może głębokość nie zawsze była taka duża, to były czasy przedspecjalizacyjne, ja bym powiedział. Oczywiście. I to jest myślę ważne, dlatego że w moim późniejszym życiu profesjonalnym kwestie takiego spojrzenia holistycznego, uniwersalnego, bym powiedział klasycznego, to jest podstawa jednak myślenia. Powiem tylko jeszcze dosłownie 2 zdania o pewnej sprawie, która myślę, że dzisiaj jest istotna dla ludzi na rynku pracy. To jest taka sprawa, że po tym okresie nastąpiły okresy specjalizacji i oczywiście wszyscy głęboko byli w pewnej swojej specjalizacji w temacie, także w medycynie notabene. I teraz mamy okres AI-ów i internetu i big data i tak dalej. I znowu okazuje się, że człowiek potrzebuje pewnego szerokiego spojrzenia, ponieważ specjaliści są pod presją w pewnym sensie też właśnie rozwiązań cyfrowych i trzeba mieć szersze spojrzenie, żeby użyć nowych technologii, nowych rozwiązań, innowacji do robienia nowych koncepcji biznesowych. O tym zresztą dzisiaj pewnie będzie, bo Wellisa jest w pewnym sensie produktem takiego myślenia. Dokładnie tak i będę chciała właśnie przejść do Wellisy i do tu i teraz. Natomiast muszę też przyznać, że to, co mówisz i opowiadasz, jest niezmiernie ciekawe i na pewno nasi słuchacze też będą mieli tego niedosyt, więc taki bonus, że w newsletterze, gdzie pojawi się nasze nagranie, będzie też tekst, gdzie spiszemy Twoje refleksje, przemyślenia, anegdoty z tamtego okresu, bo miałam okazję coś niecoś usłyszeć i naprawdę jest to fajne. Natomiast przejdźmy do tego, co tu i teraz, do tego w ogóle, co po latach pracy w dużych korporacjach skłoniło Cię do zostania inwestorem, przedsiębiorcą i do wejścia w taki niełatwy obszar ochrony zdrowia, medycyny, łączenia tego z nowymi technologiami i z taką, ja to obserwuję, niesamowitą pasją i misyjnością podejścia do tego, że powinniśmy o to zdrowie dbać i jak mogą te rozwiązania, też Twój startup w tym pomóc. Więc jaka była Dziękuję za to pytanie. przyczynek? Ja bym chciał takie pośredni sposób opowiedzieć o tym. Myślę, że warto, nie jest to sesja na temat autoreklamy ani mojej kariery oczywiście, ale myślę, że pewne rzeczy są istotne, żeby pokazać pewną drogę dochodzenia do przedsiębiorczości, bo oczywiście korporacja, przedsiębiorczość to nie zawsze jest tak bardzo blisko siebie, chociaż coraz bardziej to się zachodzi, są różne hybrydowe tutaj modele. Chciałem tylko wspomnieć, że po pracy w Price'ie pojechałem do Londynu, gdzie zetknąłem się trochę z takim bardziej globalnym biznesem, do bankowości inwestycyjnej, do inwestowania w venture capital, w private equity. To były czasy dość pionierskie, jeszcze nie było funduszy. Tam zetknąłem się ze spojrzeniem takim troszeczkę bardziej globalnym na rzeczy i też spojrzeniem bardziej inwestycyjnym w nowe rzeczy. W technologii pracowałem trochę, w bankowości, w takich dosyć wtedy technologicznych przestrzeniach. Przypominam, to jesteśmy ciągle w XX wieku tutaj w mojej historii. Szybko to poleciało, ale takie są realia. Natomiast potem pracowałem po tej bankowości inwestycyjnej, po zrobieniu INSEAD-u, poszedłem do funduszy, byłem partnerem w funduszu Venture Capital, Innova Capital, to dość znany fundusz dzisiaj obecnie. Byłem tam pierwszym Polakiem, partnerem i to był fundusz amerykański założony przez partnerów z Baina, czyli taki bardziej nowoczesny, strategiczny, bym powiedział, lubiący ryzyka nowych przedsięwzięć. Tam zajmowałem się jako już pryncypał i to był mój taki przeskok. Pryncypał, czyli ja podejmowałem decyzję, mieliśmy kapitał do inwestowania w nowe przedsięwzięcia. No i byłem tam odpowiedzialny między innymi za technologię i to była pierwsza fala internetu, przełom wieków, gdzie zainwestowałem w kilka rzeczy. To osobna historia na ten temat mogłoby być. Jest ona związana z tym startupem trochę, bo już później w tej technologii jako finansista i inwestor byłem mocno zaangażowany. I to było takie przejście z korporacji do świata już, jak to się ładnie nazywa, pryncypała, czyli to podejmuje decyzję, inwestuje kapitał. Na razie to był kapitał obcy, ale już podejmujesz tę decyzję. Potem założyłem własny, taki pierwszy, jeden z większych polskich butików, to się ładnie nazywało,
się nazywało Hexagon Capital Grupa i tam było doradztwo i było też inwestowanie. I my skupiliśmy się na początku, zaraz po pierwszym balonie internetowym, czyli w 2001, kiedy to wszystko padło. Wszyscy myśleli, że to jest jakaś efemeryda. Skupiliśmy się na sektorze IT, TMT, czyli technologii. Wszyscy się w głowę pukali, mówili, co wy robicie, przecież to już jest koniec i tak dalej. Bardzo szybko zbudowaliśmy pozycję w tej przestrzeni, ale nie chciałem o tym opowiadać, a chciałem o tym powiedzieć, że to był mój pierwszy startup taki duży, bo to był biznes od zera. Pamiętam, kupowałem pierwszą wycieraczkę, biuro mieliśmy w 6:12 na Żurawie, jeszcze w knajpie, potem dopiero biuro się robiło, 0 ludzi, zbudowaliśmy duży zespół, bardzo znany wtedy, mieliśmy dużych klientów międzynarodowych, polskich, właściwie całą branżę TMT obsługiwaliśmy wtedy w Polsce. I to było dla mnie bardzo ważne, ponieważ zrozumiałem, co to znaczy być przedsiębiorcą, iść na solo, jak to się ładnie mówi, na swoje, jakie to są ryzyka, ale też jak można mocno kształtować wewnątrz kulturę, która rzeczywiście ujawnia się w rozwiązaniach tej firmy, która spełnia oczekiwania jakiegoś rynku klientów. To było kluczowe przedsięwzięcie, bo wtedy sobie uświadomiłem, że właściwie już jestem, jak to się ładnie mówi, zawodowcem. To znaczy mogę pójść sam z nowym teamem i zrobić przedsięwzięcia zupełnie od zera. No i po tym okresie wróciłem jeszcze do naszego świata. Byłem szefem transakcyjnym w EY na region. Budowałem różne biznesy transakcyjne już z pozycji bardzo, bardzo senior, ale to nie grało mi do końca, wydaje mi się, w duszy, bo jestem jednak przedsiębiorcą już. No, nastąpił COVID i po COVID-zie, w czasie COVID-u właściwie, tej izolacji domowej, zacząłem pracować nad koncepcją Willisy, o czym mogę opowiedzieć dalej. Dobrze, ale skąd medycyna? No właśnie, były chyba, ja bym powiedział, że były, Znaczy COVID, rozumiem, że ale... były nawet kilka powodów, dlaczego to się zdarzyło. Pierwsze to był sytuacyjny, to właśnie był COVID, ludzie dzwonili, chorowali, rodzice umierali na różne rzeczy. Polska miała dosyć kiepską statystykę, mówiąc dyplomatycznie, w COVID-zie, bardzo kiepską. I to było oczywiście, wszyscy mówili o zdrowiu, o medycynie, o chorobach, to był taki czas, siedziało się w domu. Ja wtedy zacząłem handlować akcjami, inwestować w biotech w Ameryce, ponieważ z domu można było, rynki działały, ludzie się nie mogli spotykać. No i zacząłem się uczyć tak naprawdę, jak w realu ta czwarta rewolucja pracuje w medycynie. I zainteresowało mnie to bardzo, bo zauważyłem, że są olbrzymie możliwości zmiany i w ogóle zmiany podejścia do zdrowia, do medycyny i pomocy w Polsce, bo Polska naprawdę kiepsko wyglądała wtedy. I to był taki powód sytuacyjny. Natomiast w sumie myślę, że powody są głębsze. Pierwszy, taki powód podstawowy to jest, myślę, kwestia dojrzałości etapu mojego życia, bo tych transakcji kiedyś liczyłem i projektów setki wykonałem i oczywiście w pewnym momencie kolejny projekt to już jest za mało. Myślę, że chce się zostawić jakiś po sobie dobrą rzecz, jakieś legacy, jak to ładnie mówią, i że coś musi mieć sens. No i wtedy taką rzeczą na pewno było zdrowie, życie ludzi. I to było takie właśnie dobra idea, przedsięwzięcie, które może coś w rzeczywistości zmienić, a nie być kolejną transakcją, kolejnym biznesem. To mi się była bardzo ważna sprawa. I ta ideowość, że to jest dobra rzecz, to po prostu zrozumiałem, na przykład prewencja, pomaganie ludziom, że to jest rzecz, która naprawdę może zmienić życie. To nie jest jakiś biznes, to nie jest jakiś marketing, to jest realna bardzo rzecz. Następna sprawa, bym powiedział, to było dość patriotyczne też przedsięwzięcie, ponieważ Polska jest przez te lata, też dzięki myślę trochę naszej generacji, która budowała podwaliny tego nowego kraju, który jest teraz członkiem Unii, jedną z potężniejszych gospodarek. No i niestety w tych statystykach unijnych zacząłem je sortować. No, wypadała bardzo kiepsko. Prewencja praktycznie jest, no, jesteśmy na szlachetnym ostatnim miejscu, bym powiedział. To się oczywiście odbija w szkodowości medycznej w Polsce. Wszyscy codziennie oglądamy pewien serial zagadnień dotyczących systemu ochrony zdrowia i chyba nie ma sensu o tym mówić. Natomiast stwierdziłem, że to nie może tak być, żebyśmy my takie zajmowali taką pozycję, to była to patriotyczna. I ostatnia to była taka merytoryczna, biznesowa kwestia.
Ja brałem udział przez te lata w wielu transformacjach, bo właściwie pracuję w takim biznesie transformującym rynki, transformującym firmy i byłem sam świadkiem, czy moje firmy były wręcz kreatorami zmian, na przykład w bankowości mobilnej. Jedna z moich pierwszych spółek portfelowych zrobiła 2 pierwsze banki mobilne w Polsce. Nie będę wymieniał nazw, bo to chyba nie wolno, ale pewnie ludzie wiedzą. Natomiast i to była taka rzecz, gdzie my, jak robiliśmy ten bank, to pamiętam doskonale, byłem szefem rady i wszyscy się pukali w głowę, mówili, słuchajcie, już tu nic nie działa, nie ma systemów, a wy chcecie takie rzeczy robić? No dzisiaj jesteśmy liderem, jednym z liderów w Europie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju płatności mobilne, bezdotykowe, bankowość internetową i przeskoczyliśmy, to się nazywa leapfrogging, czyli taki skok żaby przez pewien etap rozwoju. Przeskoczyliśmy te rynki, które były rozwinięte w sposób istotny moim zdaniem. To samo było w biznesie na przykład telefonii komórkowej. W kilku takich rzeczach brałem udział. Właściwie całe życie pracowałem w różnych transformacjach. No i zadałem sobie pytanie, czy taka rzecz może być zrobiona w medycynie i w systemie i stwierdziłem, że absolutnie tak. W niektórych krajach to się już dzieje. Na dużo bardziej zaawansowanym jest to etapie. No i to był ten powód, bym powiedział, wykorzystania pewnych zjawisk z innych sektorów w medycynie, bo medycyna jest systemem dość hermetycznym i tak każda hermetyka żyje własnym życiem i otwarcie się na takie multidyscyplinarne doświadczenia uważam, że to jest wielka wartość. W tym właściwie jesteśmy. Rozumiem. Kilka bardzo ważnych powodów, a teraz przejdźmy więc do Wellysy. Osobisty asystent zdrowia. Bardzo spłaszczając, można powiedzieć, że jest to aplikacja. Natomiast no ja sama wiem, bo słyszałam o powstawaniu koncepcji, o jej ewolucji. Miałam okazję skorzystać, zrobić badania dzięki tej aplikacji i jest to coś zdecydowanie większego, pewna zmiana paradygmatu dla mnie, do takiego podejścia, jak możemy dbać o nasze zdrowie na podstawie też personalizowanych rekomendacji, jak w ogóle podchodzić do prewencji. Opowiedz więcej o funkcjonalnościach Wellysy i tak naprawdę o całym ekosystemie, który za nią stoi, bo przecież współpracujecie z lekarzami, profesorami medycyny, laboratoria, które są też w waszej sieci. No temat pewnie rzeka, ale Tak. spróbuj. Jest to temat długi, spróbuję bardzo w żołnierskich słowach, jak to się mówi, powiedzieć o tym. Przede wszystkim to może czym my jesteśmy, bo to się zaczęło od poważnej sprawy, czyli życia i zdrowia, ale mniej poważnej aplikacji. A w tej chwili to jest jeszcze bardziej poważna sprawa, ale bardzo poważny system. Minęło 3 lata i my wykonaliśmy mega skok od startupu idei po bardzo skomplikowany ekosystem, tak jak powiedziałaś. Polega to na tym, że może zacznę najpierw, co się dzieje na świecie, tak dosłownie w 3 żołnierskich zdaniach też, dlatego że zmienia się bardzo świat w kwestiach zdrowotnych. Te zmiany wynikają z kilku podstawowych przyczyn. Po pierwsze, dzięki technologii można inaczej podchodzić do tego, dzięki w ogóle rozwiązaniom cyfrowym, bym powiedział. To jest chyba lepiej powiedziane. Po drugie, no oczywiście mamy trochę większe oczekiwania, bo medycyna się bardzo rozwinęła, a jednocześnie starzejące się społeczeństwa, gdzie jest coraz więcej potrzeb. No i systemy te, które do tej pory znaliśmy, no one się nazywają reaktywne w tym naszym żargonie, czyli tak jak jesteś chora, wtedy idziesz do lekarza, system ci mówi w lewo, w prawo, możemy ci pomóc. Ale to jest dopiero wtedy, oczywiście obciążenie tych systemów jest olbrzymie, wraz ze starzejącą się populacją, niestety bardziej też chorującą, bo mamy te kwestie środowiskowe, słabo się rozwijają. No i to ciśnienie czy presja na systemy powoduje, że one są coraz mniej wydolne i no, nie musimy o tym mówić, bo chyba czytamy internet codziennie, wiemy jakie są skutki tego. Natomiast nauka już dobrych parę lat temu stwierdziła, że należy wcześniej zacząć identyfikować problemy, niż one nastąpią, bo wtedy można albo uniknąć choroby, można ją też jej skutki zmodyfikować, można zastosować lepsze terapie, lepsze rehabilitacje na każdym cyklu życia. I już jest sprawą właściwie oczywistą w tych bardziej rozwiniętych może cyfrowo rynkach, że medycyna zaczyna się dużo wcześniej i może ci pomóc wcześniej, a więc każdy korzysta z usług medycznych, nawet jak jest zdrowy. To jest kwestia trochę bardziej mentalna. I teraz ja bym powiedział tak, że systemy bardzo się zmieniają, ponieważ
mając komórkę w kieszeni, tak jak nasza aplikacja ma interfejs komórkowy, ty masz swoją medycynę w kieszeni. I teraz systemy do tej pory działające, tak zwane reaktywne, centralne, które zawsze będą, bo przeważnie albo są państwowe w Europie na przykład i mają też prawo do danych medycznych, jest cała tutaj regulacja i są bardzo potrzebne, bo tam jest tak zwana ciężka medycyna. One działają w taki sposób, że działają na milionowych populacjach, bardzo dużych populacjach i to jest system. Jak każdy system jest pewny, mówiąc starym systemem, starym językiem, nakazowo-rozdzielczym, można powiedzieć. On musi powiedzieć tak, jaki jest średni pacjent, co możemy zaproponować, czy mamy na to finansowanie i to są rzeczy, które są dostępne, lepiej lub bardziej, ale są dostępne. Natomiast człowiek zasadniczo inaczej działa. Po pierwsze ma swoje osobiste cechy, nazywamy personalizacją, ma swoje potrzeby, które są różne. No i jest pytanie, czy on rzeczywiście to, co dostaje od systemu, to jest adekwatne. No i odpowiedź na to oczywiście, że czasami jest, a czasami nie jest. I dlatego ten model, który my stosujemy, nazywam to proaktywny, to jest model proaktywny jako opozycja do modelu reaktywnego. On współdziała z dużym modelem, z każdym modelem, ale zaczyna się u ciebie, od ciebie. Każdy z nas ma swoje własne cechy, one muszą być zrozumiałe. Systemy działają dosyć w oparciu o uśrednienie. Oczywiście się rozwijają, ale ciągle, jak to kiedyś się mówiło, co fabryka ma albo sklep ma na półce, to oferuje. A czasami człowiek potrzebuje czegoś innego, czegoś nie potrzebuje i w związku z tym u nas w aplikacji jest analizator, nazwijmy ciebie, my to nazywamy snapshotem medycznym lub selfie, health selfie nawet, kiedy ty zaczynasz zadawać sobie pytanie, co ja potrzebuję i jak mogę to załatwić. I to jest właśnie ten asystent, czy nawet taki trochę nawigujesz z nim, taki GPS twój w systemie zdrowia, kiedy korzystasz z tego, co system i jego różnego rodzaju segmenty mogą ci dać. Co ci może dać NFZ, to ci może dać abonamentowy system, to ci może dać prywatny i po prostu wychodzi to od ciebie i adresujesz swoje problemy, zagadnienia medyczne, prewencyjne w systemie. To jest odwrócenie tego paradygmatu z góry na dół od osoby żeby otrzymać to, co mi jest potrzebne. To chyba sprawa zasadnicza. I teraz oczywiście na rynku mamy mnóstwo, jest teraz epoka AI, jest cały wybuch różnych fajnych inicjatyw, natomiast te inicjatywy, one nie łączą tych wszystkich rzeczy, to jest chyba nasza taka, nie chcę nazwać przewaga, ale cecha tego naszego rozwiązania, że ani jest aplikacje takie czyste, cyfrowe, one z reguły nie są medyczne, właściwie nigdy nie są medyczne, to jest sprawa oczywiście trochę regulacyjna. Natomiast one nie są medyczne, ponieważ one dążą do lifestyle'owych rozwiązań, bo one nie są medycyną. Z drugiej strony mamy aplikacje bardzo mocno medyczne, właśnie takie i przedłużenia podmiotów leczniczych, które są fajne, ale one też mówią, to co my mamy, to wam oferujemy. Natomiast my łączymy tą rzecz i najpierw mówimy, co ty potrzebujesz i idąc z nami, bo to są rozwiązania bardzo samoobsługowe. Idąc z nami, po prostu dostajesz wskazówki, co masz robić. Badamy różne rzeczy, profilujemy twoje ryzyka. Działamy w bardzo konkretnych i mocnych tematach, które są gęste właściwie dla każdego. Czyli 3 nasze takie podstawowe dzisiaj sfery działania to jest onkologia, sercowo-naczyniowa grupa chorób i cukrzyca. One zajmują ponad 80% wszystkich zdarzeń i bardzo wpływają dramatycznie, drastycznie, mocno na życie i jakość życia ludzi. Dlatego zaczynamy od tego, co jest ważne. Oczywiście ta holistyka się rozbudowuje. No to tak byłoby w telegraficznym skrócie. Ta aplikacja jest darmowa, można sobie ją kupić, można kupić różne tam w niej usługi, ale może być darmowym asystentem, mówiąc, słuchaj, co ja w ogóle potrzebuję, jaki jest mój profil. Jasne. Ja przyznaję, skorzystałam z tej opcji Onkoradaru. Jestem bardzo zadowolona, czy wyszło, że szczęśliwie jest wszystko ok, ale dostałam parę zaleceń i się staram do nich stosować teraz, więc no jest to faktycznie przełomowe, bo też analiza tych wyników była takim językiem, który byłam w stanie zrozumieć jako tak przeciętny człowiek. No właśnie, dotknąłeś bardzo ciekawej kwestii, która myślę jest kluczowa dla w ogóle rozwoju tego typu systemów. I tutaj muszę przyznać, że z zespołem wspaniałym swoim, który ma w tej chwili około 40-50 osób, to już nie jest mały Ważnie. biznes.
no, połamaliśmy sobie nieraz głowy na tematy, jak zrobić, żeby dotrzeć do ludzi, których nie boli, jak to się ładnie mówi u nas w żargonie. Ponieważ medycyna działa na ludzi, gdzie jest jakieś zdarzenie, taka jest geneza tych systemów. Jesteśmy wszyscy trochę dziećmi tych systemów odgórnych i ludzie narzekają, system mi tego nie zrobił, tego nie dali, tamtego nie dali, ale właściwie odpowiedzialność za zdrowie jest ciągle nie u nas w głowie. I to właśnie rzecz, którą my robimy, to się nazywa demokratyzacja dostępu do usług. Ona polega na tym, że jak w każdej demokracji trzeba być aktywnym, coś zrobić, dbać trochę o siebie, a nie tylko oczekiwać, że ktoś sprawę załatwi, no szczególnie kiedy jest za późno, no to nie zawsze załatwi. W związku z tym myślę, że to jest taka istota tej sprawy. Ale to, co dotknęłaś, to jest największe właściwie wyzwanie w prewencji, w ogóle nawet cyfrowej. Bo ona mówi tak, jak wciągnąć do dialogowania medycznego osobę, która uważa, że to nie jest do niej adresowany produkt. Produkt jest adresowany do każdego, bo każdy ma zdrowie, życie i powinien je dbać, jak nie do swoich potrzeb, to chociaż dla rodziny potrzeb lub innych, dla rodziny, dla znajomych, ale sprawa jest taka, że jeżeli lekarze mówią językiem bardzo medycznym, ponieważ ten system, jego geneza jest oparta o leczenie i jest interakcja pomiędzy lekarzem a człowiekiem chorym. To jest inny typ relacji, ponieważ chory wie, że jest chory, go boli i on się poddaje pewnym instrukcjom bardziej. Natomiast jeżeli osoba ma ryzyka, ona dzisiaj jest zdrowa, my mówimy technicznie, ale jutro będzie też w tej populacyjnej statystyce być może chora, to ona uważa, że to jest w ogóle temat nie dla mnie. Ja się zajmuję sportem, kulturą oraz grami, natomiast to jest nieprawda oczywiście. I teraz my stworzyliśmy aplikację, która ma, my to nazywamy podwójny dek, tak jak autobus angielski. Na dole ten dek jest medyczny, ponieważ proces medyczny oczywiście rozgrywa się w medycynie, tam są dokumenty, diagnozy, to jest wszystko standard medyczny. Jesteśmy w ogóle podmiotem leczniczym, to też nas odróżnia od aplikacji, więc możemy leczyć. Ja jestem prezesem tego podmiotu leczniczego. Mam nadzieję, że znajdziemy też prezesów następnych, bo ja mam dużo zajęć obecnie, natomiast chodzi o to, że po prostu Ktoś z alumnów chciał. możemy po prostu leczyć i to nas też odróżnia od aplikacji, bo aplikacja, nawet czaty, o tym pewnie dzisiaj będzie mowa, bo temat jest gorący, nie mogą tego robić nawet z perspektywy prawnej, ale też nie mogą z perspektywy merytorycznej, o czym myślę, że za chwilę powiem. No i my mamy wewnętrzne, skonstruowane produkty, które są do bardzo mocno samoobsługowego stosowania. Ponieważ jak to jest od dołu, no to oczywiście ty musisz, to jest intuicyjność tej aplikacji, ona ci podaje rozwiązania adekwatne do twojej sytuacji, wynikającej z twardych danych twoich medycznych. To jest bardzo ważne i ona ma, ten pierwszy dek to jest medyczny, a drugi dek to jest konsumencki. Tutaj bym powiedział, że to jest duża innowacja produktowa, ponieważ sposób, w jaki my komunikujemy z tobą poprzez asystenta, to jest sposób taki bardzo UX-owy, jak to się ładnie mówi, konsumencki. Widzisz siebie, to jest twój digital twin, ten człowieczek. Polecam wszystkim załadowanie aplikacji, zobaczenie, jak to wygląda, czy naszą stronę. I w każdym bądź razie patrząc, ludzie nie mają czasu, ludzie zapominają o swoich badaniach, całe życie to trwa. My mamy już bardzo dużo badań na ten temat. Tylko powiem anegdotycznie, mamy takiego darmowego asystenta twojej prewencji w aplikacji, polecam wszystkim, który pyta się ciebie, kiedy robiłaś jakieś badania i prawie 100% ludzi, gwarantuję, nie wie, kiedy robiła. A oczywiście prewencja zaleca pewne procedury kontrolne w jakimś okresie. I się okazuje, że jak nie robi, no to potem powstają rzeczy, przenikają przez przesiewy, przez te procedury i człowiek choruje niepotrzebnie. W związku z tym to jest bardzo ciekawe, że my jesteśmy zajęci. Dlatego idea tej aplikacji jest taka, że masz jak najmniej mieć z nią interakcji. Ona sama ci przypomina o terminach, daje ci alarmy, ale przede wszystkim daje ci tylko to, co trzeba. Twoje akcje, co masz robić, twoje rekomendacje. Nie jest to content, jak to się brzydko mówi, tak jak dzisiaj w aplikacjach, że czytasz. W ogóle naszym zdaniem informacji medycznych jest za dużo, a nie za mało. One są często sprzeczne. Ludzie mają tego dosyć i to jest normalne, ponieważ człowiek powinien wiedzieć, co ma robić i to specjaliści muszą to wszystko wyznaczyć, bo to jest jednak medycyna. Jasne. To, co powiedziałeś, nasunęło mi kilka pytań, ale spróbuję po kolei. Jesteście podmiotem medycznym, jak powiedziałeś, natomiast
no, mimo wszystko jest pewien opór do takich aplikacji, nazwijmy to, bo ludzie muszą powierzyć te dane medyczne, te najbardziej wrażliwe dane, więc jak ich do tego przekonujecie? Znaczy, powiem tak, my oczywiście w Polsce, ale w ogóle cały świat przechodzi na cyfrę. W Stanach medycyna cyfrowa jest faktem, nie ma żadnych papierowych dokumentów medycznych, żadnych. I to jest oczywiście droga, którą przejdą wszystkie kraje, to jest ewidentne. Stało się tak w innych dziedzinach, ale to nie tylko jest ten powód, tylko po prostu wymiana informacji i analiza informacji i danych jest możliwa w świecie cyfrowym x razy lepiej, x razy szybciej, x razy taniej. I teraz, więc my też będziemy na takiej drodze. Zresztą Polska nie jest zupełnie, bym powiedział, tutaj jest dużo sukcesów, między innymi IKP, system centralny, CES. Jest to bardzo dużo już informacji, danych na nasz temat. Każdy z nas na swój temat ma dane. Problemem z przechodzenia w transformacji systemowej jest to, że jest bardzo dużo danych, a jak to się mówi brzydko, jest bardzo mało inteligencji danych lub insightów z tych danych, ponieważ one nie są analizowane. Tutaj nie chcę być zbyt brutalny, ale myślę, że większość, bardzo duża część danych, nawet z badań, jest u nas niewykorzystana. To przykład jest taki, że jeżeli robisz określone badania, lekarz patrzy na te badania i niektóre są w porządku, niektóre są nie w porządku i on wybiera sobie to, co jest dla niego ważne, ale reszta tych danych idzie, że tak powiem, do lamusa i nie jest wykorzystana. One powinny być wykorzystane. I często to było bardzo dobre dla systemu to z perspektywy finansowania, ponieważ dużo one kosztują. I na przykład nasz nowy produkt, on na tym bazuje, on dopiero wchodzi w tym roku, polega on na tym, że ty możesz użyć dane jakiekolwiek masz. Ty możesz dane użyć papierowe z NFZ-u, nasza aplikacja je zdigitalizuje, zanalizuje. Możesz użyć swoje dane z IKP, cyfrowe. Możesz się u nas zbadać w labach i wziąć świeży materiał biologiczny pod kątem genetyki czy onkologii. Możesz wykorzystać swojego czata i nam podać ten raport do czata. My oczywiście nie jesteśmy czatowcami i nie używamy AI per se. Pewnie zapytasz o to, jak my to robimy. My używamy algorytmy medyczne, to jest medycyna. Ale wszystkie różne ciekawe dane do analizy są zawsze przydatne, jeżeli masz do tego oprzyrządowanie, maszynę. My mamy takie systemy, które to robią. No i to jest właśnie ta droga, żeby wykorzystać jak najwięcej informacji, które są najpierw, a jeżeli nie ma, to je dorobić, dograć. Nawet w twoim systemie my jesteśmy demokratami, więc jeżeli ktoś jest bogaty, chce jakiś standard, może sobie zrobić gdziekolwiek, co chce, może to zrobić u nas. My jesteśmy takim ekonomicznym graczem, ale nie najtańszym, ale ekonomicznym, ale może też skorzystać z tego, co ma, czyli z NFZ-u wziąć te rzeczy i je zanalizować medycznie u nas. To jest novum i myślę, że to dąży właśnie do tego świata nowego, cyfrowego, który będzie, że te dane bierzesz z różnych miejsc. Ty masz z zegarka dane, ty masz dane ze swoich starych badań, masz swoje dane medyczne w IKP. To wszystko powinno być wykorzystane do twojego profilowania i w celu pomocy tobie. I tak my działamy. Mówiąc o AI i powierzaniu danych medycznych i tym, że te dane są analizowane też przez algorytmy, to nie możemy też zapomnieć zapewne o człowieku, o tym fizycznym lekarzu, który też, jak rozumiem, ma tutaj dużo do powiedzenia w wydawaniu opinii. Jak łączycie te dwa światy? To jest pytanie, naprawdę wspaniałe pytanie. Dzisiaj debaty się toczą na całym świecie o tym, ile lekarz, ile system, bo niektórzy mają podejście 100% lekarz, to jest tradycyjne, inni 100% AI, system i tak dalej. My jesteśmy biznesem hybrydowym i u nas lekarz zawsze podejmuje ostateczną decyzję i podpisuje każdy dokument medyczny, który my wystawiamy jako podmiot leczniczy. To jest sprawa podstawowa i ona będzie tak trwała bardzo długo. Nie wiadomo, czy wiecznie, ale na pewno przez najbliższe lata. W Europie, chciałem powiedzieć dla tych, którzy może nie są z branży, że nie mamy prawa, nie jest dozwolone prawnie, żeby dokument medyczny, decyzję medyczną, diagnozę wystawił ktoś inny niż lekarz. I ten model my stosujemy, jesteśmy po stronie tej medycznej. Natomiast, żeby ten lekarz był wzmocniony, żeby to szybko były te badania, żeby nie było kolejek, żeby cena była sensowna, żeby on dobrze leczył, on musi mieć wsparcie.
On musi mieć wsparcie. Co to jest główne wsparcie? Po pierwsze, ten pacjent jest przygotowany analitycznie, my to robimy, czyli on wie, co ten pacjent ma. Po drugie, jest częściowo zalgorytmizowany, bo niektóre przypadki są dosyć podstawowe, ale są różne opcje. Na końcu decyzję ze wsparciem technologicznym podejmuje co do stanu i co do ścieżki terapeutycznej lekarz, zawsze lekarz. Więc mamy, można powiedzieć, dwa rodzaje medyków. Nasi wewnętrzni to są bardzo wybitni profesorowie onkogenetyki, naprawdę awangarda i myślę, że światowej klasy, znani ludzie, którzy pracowali na całym świecie. To są Polacy. To jest tworzenie produktu, tworzenie algorytmów i tak dalej. To jest jakby jedna przestrzeń, gdzie my musimy te algorytmy zrobić, one muszą działać i zawsze na końcu one działają jako wsparcie lekarza. One jest bardzo duże czasami, dlatego dam przykład. AI jest w stanie wygenerować bardzo dużo ciekawych informacji z całego świata. Ta medycyna jest w tej chwili globalna i może dodać ten dodatkowy wymiar dla lekarza do oceny danego przypadku i my to robimy. Natomiast nie może podjąć decyzji, już nie mówię o halu AI-ach, jak to się ładnie mówi na rynku, bo ta halu jest takie, że jeżeli dzisiaj pójdziemy nawet do czata 2 razy z tym samym tematem, dostaniemy 2 różne diagnozy. To jest dosyć, brzmi zabawnie, ale jest to poważna sprawa. W każdym bądź razie my możemy budować i działamy, wspieramy AI-em lub budujemy pewne algorytmy klasyczne, które są walidowane przez medyków AI-em, ale algorytmy są medyczne, one na końcu nie są halucynogenne, są zamrożone w medycynie, byśmy powiedzieli, później update'owane są, żeby rozwój medycyny mógł je dotknąć, bo medycyna się rozwija szybko. Natomiast to jest pierwsza grupa lekarzy naszych. I mamy też partnerów medycznych, bo my dzisiaj się zajmujemy głównie pierwszą fazą, to znaczy my robimy twoje profilowanie, mówimy ci, to jest tobie potrzebne, wyznaczamy ci rekomendacje, ścieżki postępowania prewencyjnego, czy do kogo masz pójść, żeby terapię rozpocząć, jeżeli jest wczesne wykrywanie. Natomiast nasz partner medyczny, my go dedykujemy. Jeżeli chcesz, to idziesz do lekarza rodzinnego, czy do NFZ-u, czy do szpitala. Jeżeli chcesz, idziesz do swojego abonamentowego, jeżeli pracodawca ci zapewnia. Jeżeli chcesz, idziesz przez nas, niektóre ścieżki w tych korowych będziemy robić, a jeżeli chcesz, to idziesz do partnera wskazanego przez nas i ten partner, on ma końcówkę naszego systemu, do tego dążymy, że my takiego copilota i on po prostu będzie mógł cię ocenić bardzo szybko w oparciu o naszą medycynę. To jest bardzo progresywna medycyna, ale oczywiście medycyna. My nie eksperymentujemy z medycyną, my robimy inaczej proces, inaczej dochodzimy do pacjenta i pytamy się, mówimy, czego ty potrzebujesz de facto, na tym polega clue. Mówisz o medycynie prewencyjnej, ale też jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś, że teraz przechodzimy do medycyny proaktywnej, czyli? Ja myślę, że różnica między prewencyjną a proaktywną to nie jest różnica, są trochę inne wymiary, bo prewencja, my zaczęliśmy od prewencji, ponieważ prewencja jest relatywnie słabo rozwinięta w Polsce. Są tak zwane nisko wiszące owoce, low hanging fruits dla nas, ponieważ wystarczy bardzo niewiele, żeby ludzie zaczęli wcześniej rozumieć swoje ryzyka. Oni nie rozumieją swoich ryzyk. Przykład to jest właśnie niestety onkologiczny, od tego zaczęliśmy, ponieważ kobiety, które chorują na raka piersi, co bardzo popularna i częsta choroba, mogą wcześniej rozumiejąc swoje ryzyka, uniknąć tej choroby lub osłabić jej skutek, bo wcześniej jest ona wykryta. I to jest taki bardzo klasyczny case. Natomiast proaktywność może być realizowana w każdej sytuacji, bo to chodzi o to, że ona się zaczyna od ciebie i ona może być w aspekcie prewencyjnym, w aspekcie szybkiego wykrywania, terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Chodzi o to, skąd zaczyna się podróż i czy my mówimy o osobie, która rozumie, co ma robić i znajdujemy dla niej rozwiązanie w systemie medycznym. Jasne. To teraz ostatnie pytanie i chciałam trochę podejść tak holistycznie, gospodarczo o Polsce, że tak powiem, bo sam wspomniałeś o leapfroggingu, czyli o przeskakiwaniu pewnych etapów. Czy uważasz, że Polska ma na to szansę właśnie w obszarze medycyny? Ja myślę, że absolutnie nie tylko, że ma szansę, ale to jest konieczność i pewność, że tak się stanie. Natomiast ten proces będzie oczywiście dość złożony, ponieważ mamy system centralny ochrony zdrowia, który jest odpowiedzialność państwa wobec nas jako obywateli i musi zapewnić leczenie. To jest bardzo trudne reformować taki system, on ma dużo wyzwań. Natomiast
Dlatego my zaczęliśmy od dołu, od proaktywnej, od człowieka, to jest patient-led, to się ładnie nazywa, czyli od pacjenta, ponieważ uzupełniamy, my nie jesteśmy alternatywą, my jesteśmy dopełnieniem tego systemu i żeby go stworzyć, a na pewno idzie w tą stronę, no musi wiele rzeczy się zmienić, nie tylko w medycynie, ale na przykład w ubezpieczeniach. Ubezpieczenia wolontarystyczne, zdrowotne są absolutnie ważne, dlatego że one finansują prywatną medycynę na całym świecie. Teraz nie mamy tego zbyt rozwiniętego. Dlaczego? Bo ubezpieczyciele mówią, jest coraz większa szkodowość, my nie rozumiemy, to jest trudny problem do nas do zrobienia. Wobec tego, jak zaczniemy robić prewencji więcej i zaczniemy więcej dawać narzędzi, to i będą wchodzili ubezpieczyciele. Człowiek wtedy będzie wybierał, co ja bym chciał z czego sfinansować, ile z własnych pieniędzy, jakichś kredytów. U nas już można raty Klarna używać w rozbiciu ceny. Czy ja mam dostać z polisy jakąś opłatę, czy ja używam NFZ, to są pewne wachlarz rozwiązań, które człowiek musi mieć, żeby móc zabezpieczyć swoje potrzeby zdrowotne. I to jest jedyna droga. I my jesteśmy w tym. Super. Muszę podziękować Ci dzisiaj za rozmowę. Ja czuję jeszcze niedosyt, więc zobaczymy, czy może za jakiś czas znowu Cię zaproszę, żebyś powiedział, Dziękuję gdzie bardzo. jesteście na Waszej A kolejnej naszych etapie. alumnów zapraszam do skorzystania. Aplikacja jest za darmo, asystent jest za darmo, ale nasze rozwiązania przede wszystkim w onkoprewencji są światowej klasy, zapewniam o tym, i światowej klasy profesorów mamy w teamie. Na bardzo pewno warto polecam. spróbować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Rafał. Dziękuję.